Szanowni Państwo, w moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o losach skradzionych w czasie II wojny światowej przez Niemców polskich dzieci. Był ponury listopadowy dzień 1947 roku, gdy 9-letnia Alice Dahl stanęła przed Haliną Witaszek. Dziewczynka miała przypiętą do ubrania karteczkę z napisem Alodia Witaszek. Przyjechała ze Stendal, niewielkiego miasteczka w niemieckiej Mecklenburgii. Tam miała swój dom, swoje zabawki, swoje sukienki i swoją Mutti, którą bardzo kochała. Chciała jak najszybciej tam powrócić. Ta myśl wypełniała ją nawet w całości. Gdy Alice Dahl stanęła przed Haliną Witaszek, po policzkach tej ostatniej popłynęły rzęsiste łzy. Nie poznawała jej bowiem jej własna córka, którą utraciła w czasie wojny. Tamta sytuacja była dla Haliny Witaszek niewyobrażalnym dramatem, ale ten dramat zaczął się dużo wcześniej. 25 kwietnia 1942 roku niemieckie Gestapo aresztowało męża Haliny Witaszek, Franciszka Witaszka, znanego poznańskiego lekarza, społecznika i członka polskiej konspiracji. Doktor Witaszek hodował szczepy wirusów, którymi następnie zarażał Niemców. To była jego walka z niemieckim okupantem. Po brutalnym śledztwie niemiecki sąd doraźny skazał doktora Witaszka na karę śmierci poprzez ścięcie i karę tą wykonano 8 stycznia 1943 roku. Ale to nie był koniec tej dramatycznej historii. Niemieckie Gestapo aresztowało również Halinę Witaszek i w marcu 1943 roku trafiła do Auschwitz. Niemcy przejęli również 2 spośród 5 dzieci Witaszków. W ten właśnie sposób 5-letnia Alodia Witaszek i 3-letnia Daria Witaszek trafiły do obozu dziecięcego w Łodzi. Tam poddane zostały selekcji rasowej. Gdy ta selekcja okazała się pozytywna, uznano, że mogą zostać adoptowane. Ale zanim to nastąpiło, wysłane zostały do Gaukinderheim w Kaliszu, niemieckiego ośrodka germanizacji dzieci. Po 2-miesięcznym pobycie w Kaliszu dziewczynki wysłano do ośrodka Lebensbornu w Połczynie-Zdroju na Dolnym Śląsku. Tam sfałszowano ich metryki i zapisano w dokumentach, że są niemieckimi sierotami i nazywają się Alice Witke i Dora Witke. Wtedy mogły już zostać adoptowane przez niemieckie rodziny. W rezultacie na początku 1944 roku starszą z nich przekazano rodzinie Wilhelma Dahla ze Stendal, natomiast młodszą, Darię, przekazano rodzinie Edmunda Schelln z miasteczka Weitra w Dolnej Austrii. Tam obie dziewczynki doczekały końca wojny. Po zakończeniu wojny Halina Witaszek, która przeżyła Auschwitz, rozpoczęła poszukiwania swoich utraconych w czasie wojny córek. Ale te poszukiwania przez wiele miesięcy nie przynosiły rezultatu. Dopiero w lecie 1947 roku otrzymała informację od pełnomocnika polskiego rządu do spraw rewindykacji dzieci o tym, że jej córki są całe i zdrowe i przebywają w niemieckich rodzinach.
Musiało jednak minąć jeszcze kilka miesięcy, zanim obie z nich powróciły do Polski. Jako pierwsza powróciła Alodia Witaszek. Gdy stanęła przed Haliną Witaszek, ta ostatnia zrozumiała, jak wielka krzywda spotkała ją i jej córki z rąk niemieckiego okupanta. Ale to poczucie krzywdy nigdy nie przemieniło się w zwykłą ludzką chęć zemsty. Stało się nawet odwrotnie. Halina Witaszek nawiązała kontakty z Luise Dahl, niemiecką Mutti jej córki. Obie kobiety przez wiele lat spotykały się i utrzymywały kontakty. Historia Alodii i Darii Witaszek zakończyła się więc happy endem. Ale nie wszystkie historie skradzionych przez Niemców w czasie II wojny światowej polskich dzieci zakończyły się tak szczęśliwie. W czasie II wojny światowej, jak szacują historycy, Niemcy skradli ponad 200 000 polskich dzieci i poddali je germanizacji. Pierwszym etapem tej kradzieży było fizyczne przejęcie dzieci przez niemieckie władze. To odbywało się na wiele sposobów. Niemcy szczególnie chętnie zabierali dzieci z polskich sierocińców. Zakładali bowiem, że nikt nigdy nie będzie się o nie upominał. Ale równie chętnie Niemcy zabierali dzieci ich polskim rodzicom. Z reguły było tak, że najpierw otrzymywali oni zwykłą urzędową prośbę, w której sugerowano im przekazanie dzieci niemieckim władzom. Gdy to nie pomagało, posługiwano się szantażem i grożono, że jeśli tego nie zrobią, trafią do obozów koncentracyjnych. Gdy dzieci były już w niemieckich rękach, poddawano je selekcji rasowej. Miała ona odpowiedzieć na pytanie, czy dzieci nadają się do tego, aby osiedlić ich w III Rzeszy i wychować na prawdziwych Niemców. W tym celu dzieciom robiono różnego rodzaju testy fizyczne i psychologiczne. Wszystko odbywało się zgodnie z pseudonaukowymi, rasistowskimi kryteriami, jakie obowiązywały wówczas w III Rzeszy. W wyniku tej selekcji dzieci były kwalifikowane do 3 głównych kategorii. Do pierwszej z nich trafiały dzieci, które były określane jako pożądane. Do drugiej kategorii kwalifikowano dzieci z adnotacją możliwe do przyjęcia, a do trzeciej kategorii trafiały dzieci określane jako niepożądane. Ale nawet dzieci, które trafiły do pierwszych 2 kategorii, nie zawsze uznawane były za nadające się do zniemczenia. Z reguły, jeśli istniały problemy wychowawcze z takimi dziećmi albo stwierdzono, że w przeszłości chorowały na poważne choroby, takie dzieci były odrzucane. Trafiały wówczas do obozów koncentracyjnych, gdzie poddawane były pseudonaukowym eksperymentom medycznym. Zazwyczaj jednak dzieci z pierwszej i drugiej kategorii trafiały do niemieckich ośrodków ojczyźnianych, ośrodków Lebensbornu i innych niemieckich instytucji wychowawczych. Tam poddawano je germanizacji i dopiero po jakimś czasie mogły zostać adoptowane przez niemieckie rodziny. Pierwszeństwo w adopcji takich dzieci miały rodziny członków SS i funkcjonariuszy niemieckiej NSDAP. W rezultacie, gdy trafiły do niemieckich rodzin, oderwane od swoich biologicznych rodziców, nieustannie germanizowane, bardzo szybko zapominały o swoim polskim pochodzeniu. O sprawie skradzionych w czasie II wojny polskich dzieci zrobiło się głośniej dopiero wiosną 1947 roku, gdy Amerykanie odnaleźli w bawarskim Regensburgu
dokumentację dotyczącą prawie 4000 polskich dzieci z Górnego Śląska. O sprawie tej Amerykanie poinformowali stronę polską. Ta natychmiast powołała pełnomocnika rządu do spraw rewindykacji dzieci, którym został przedwojenny prawnik Roman Hrabar. Hrabar udał się do Niemiec, gdzie jako przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął działalność. Hrabar swoimi poszukiwaniami objął nie tylko strefę amerykańską, ale także strefę francuską, brytyjską, sowiecką, a także działał na terenie okupowanej przez aliantów Austrii. Nawiązał też bliskie kontakty z UNRWA, amerykańską organizacją, która zajmowała się pomocą dla zniszczonej wojną Europy. Dzięki temu jego działalność zaczęła przynosić pozytywne rezultaty i kolejne skradzione w czasie wojny dzieci mogły powrócić do Polski. Jednymi z nich były Alodia i Daria Witaszek. Ale jesienią 1947 roku sytuacja polityczna w Europie zaczęła się zmieniać. Napięcie pomiędzy zachodnimi aliantami a Sowietami wyraźnie wzrosło. W rezultacie zaczęła się zimna wojna. Początek zimnej wojny był dla Romana Hrabara sygnałem, że jego działalność może ulec niebawem zakończeniu. Ale póki co, dzięki kontaktom z wieloma ludźmi, dzięki ich poparciu dla tej sprawy, nadal kontynuował poszukiwania skradzionych przez Niemców dzieci. A to zaczęło przynosić kolejne pozytywne rezultaty. Jednym z takich rezultatów było odnalezienie w niemieckiej Koblencji 11-letniego Alfreda Hartmana, którym okazał się Alojzy Twardecki, zabrany w lecie 1943 roku jego polskiej matce z Roguźna w Wielkopolsce. Alojzy Twardecki został tak skutecznie zgermanizowany, że nawet gdy powrócił do Polski, musiało upłynąć wiele lat, zanim odnalazł się w polskiej rzeczywistości i poczuł Polakiem. Jesienią 1948 roku Roman Hrabar miał listę, na której figurowało 6,5 tysiąca polskich dzieci, jakie przebywały w niemieckich rodzinach na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej. Ale Brytyjczycy sprzeciwili się ich powrotowi do Polski. Uznali, że lepszym będzie dla nich, jeśli pozostaną w niemieckich rodzinach, ewentualnie zostaną adoptowane przez brytyjskie rodziny. Roman Hrabar powrócił do Polski w 1950 roku, ale nadal interesował się sprawą skradzionych w czasie II wojny światowej przez Niemców polskich dzieci. Zbierał na ten temat wszelkie informacje, ale polskim władzom trudno już było zmusić aliantów do przychylności w rewindykowaniu dzieci z Niemiec. Łącznie w wyniku działalności Romana Hrabara do Polski powróciło prawie 33 tysiące polskich dzieci, ale to stanowiło zaledwie 15 do 20% wszystkich skradzionych w czasie II wojny światowej dzieci. Uwzględniając, że ta liczba wynosi ponad 200 tysięcy, można więc stwierdzić, że w Niemczech pozostało jakieś 170 tysięcy polskich dzieci. Nie miały one szansy na to, aby powrócić do Polski, tak jak Alodia i Daria Witaszek. Nie miały też szansy na to, aby dowiedzieć się o swoim polskim pochodzeniu. Niemieckie władze skutecznie zadbały o to, aby nigdy nie miały dostępu do dokumentów, które
mogłyby im o tym powiedzieć. Eksperci szacują, że dzisiaj w Niemczech i w Austrii żyje od 2 do 3 milionów ludzi, w żyłach których płynie polska krew. Drodzy widzowie, za tydzień w moim kolejnym filmie opowiem Państwu o losach polskich jeńców z Katynia, którzy zdecydowali się na współpracę z sowieckim NKWD. Ten film zatytułowałem Zdrajcy z Katynia. Gorąco zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, dziękuję za wszystkie dotychczasowe wpłaty. Dziękuję również za liczne komentarze, jakie znajdują się pod moimi filmami. Chciałbym dalej rozwijać kanał Zakazane Historie, aby móc lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Dlatego zwracam się ponownie o wsparcie mojego kanału. Można tego dokonać za pośrednictwem platformy patronite.pl oraz serwisu PayPal. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.